Tak, jedna to była rozmowa z Michnikiem i druga rozmowa z moimi dwoma przyjaciółmi. Znaczy, moja więź z nimi była słabsza, wówczas w każdym razie jeszcze. O przekonaniach zupełnie innych. O ile Adam Michnik wywodził z tego samego środowiska co ja, prawda, był bardzo wybitnym, młodszym ode mnie, ale takim ze środowiska, można powiedzieć, komunistycznego, prawda, który ewoluował, później był takim radykalnym buntownikiem, był silnie związany właśnie z Jackiem. No i był taką postacią przywódczą już tej młodzieży, prawda, był ważną postacią. Drugą rozmowę, którą miałem, to było z dwoma przyjaciółmi o przekonaniach liberalno-konserwatywnych, którzy są moimi przyjaciółmi do dzisiaj. Jeden jest wybitnym profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, to jest Marcin Król, to jest socjolog, filozof, prawda, historyk myśli, a drugi, on jest w Paryżu, znasz jego bardzo dobrze, to jest Wojciech Karpiński, prawda? No, wybitny eseista, pisarz, wrażliwy również, eseista również nie tylko o literaturze przede wszystkim, ale również o malarstwie, muzyce. Człowiek, który wyemigrował mając lat kilkanaście, jego światem byli wielcy emigranci, prawda? To był świat zupełnie inny niż mój świat. Ale oni byli mi też bliscy. Tutaj to zapomniałem wspomnieć o jednym dość istotnym, to nie wiem, czy to warto cofnąć się jeszcze, ale wpierw dokończę ten wątek. Oni się ze mną umówili na poważną rozmowę, żeby powiedzieć, co ja powinienem robić na emigracji. Nikt z moich przyjaciół, z tego najbliższych moich przyjaciół, z tego mojego naturalnego środowiska w ogóle nie myślał wówczas w tych kategoriach. Mówiąc prawdę, ja myślę, że to był wynik zmęczenia, to był wynik więzienia, pewnej dezorientacji, być może troszkę takiej pewnej demoralizacji również poprzez więzienie. O polityce wtedy się jeszcze, jak ja wyjeżdżałem w 1971 roku, w tym środowisku się nie mówiło. Natomiast oni nie siedzieli w więzieniu. No, Marcin był też zaangażowany w tym 1968 roku, w tym ruchu. I oni mi od razu mówili, że powinienem z kulturą się skontaktować, co zamierzam zrobić, co organizować, jakie pismo wydawać. To mnie kompletnie zaszokowało. Dlatego, że ja zobaczyłem dwóch normalnych ludzi i, że tak powiem, normalnych Polaków, którzy traktują jako rzecz naturalną to, że ja powinienem kontynuować to, co wynika z mojej biografii, z moich pasji i co jest ważne dla nich i co jest ważne dla tych środowisk aktywnych w Polsce. To odegrało później rolę w mojej decyzji. Ta rozmowa, której znów nie zapomniałem, tak jak tę rozmowę, o której ci wspomniałem z Brusem, prawda?